Nowe Mercedesy AMG to oczywiście przesympatyczne, bardzo szybkie maszyny, które oferują kierowcy wiele emocji. Tylko że, kurczę, coraz częściej Mercedesy AMG pojawiają się z czterocylindrowymi silnikami pod maską. No i jeśli chodzi o dźwięk, to po prostu... O, akurat starsze AMG w dzisiejszym filmie. Te Mieczysławy oczywiście oba są w wersjach AMG, ale są zupełnie inne. Nowa szkoła oraz stara, old school, taki emerytowany bokser. Ale gdy się widzi takiego starszego Mercedesa, takie lata 90., chociaż wprawdzie ten egzemplarz wyprodukowany został w 2002 roku, ale technologicznie, no to są lata 90., no to aż miło popatrzeć. Taki właśnie wylizany. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową, a jest to oczywiście Mercedes ML55 AMG. W dodatku jest to Mercedes ML pierwszej generacji, także w zasadzie jest to pierwszy SUV, jaki po prostu został stworzony przez Mercedesa w 1997 roku bodajże. Jednak jeśli chodzi o wersję AMG, no to rozpoczęto produkcję tej wersji w 1999 roku. To jest 2002 rok, także polift, ale w przedlifcie też 5.5 AMG były. Ogólnie jest to bardzo rzadki samochód. MLi w wersji AMG wyprodukowano jakoś 11 000 sztuk, z czego 7 000 trafiło do Europy. W ogóle to jest tak, że ML pierwszej generacji przedliftowy produkowany był w USA, a poliftowy w Austrii w Graz. Jednak jeśli chodzi o wersję AMG, no to z właścicielem rozmawialiśmy, że tak kurczę nie do końca byśmy byli pewni, czy akurat produkcja AMG była w Austrii. Jest to polift, także mamy tutaj zupełnie inne reflektory, takie gładkie. W przedlifcie, no były takie powiedzmy, kurczę, nawet nie wiem, czy były one na soczewce. Tutaj już jest soczewka, Xenonic, albo nawet Bixenonic. Jak coś, to poprawcie mnie w komentarzu. Wiem, że w 2210 w wersji E55 AMG właśnie w opcji był Bixenon, a w serii Xenon. Proszę, halogeny, zupełnie inne takie zderzaki AMG. Jeśli chodzi o wersję AMG, no to w zasadzie mamy tutaj zupełnie inny wygląd, bo mamy dołożony bodykit. O, może z tej perspektywy. Także zderzaki, takie oto nakładki tutaj, dość szerokie. No szerszy jest ten samochód dobre kilka centymetrów. Dołożone progi boczne, tutaj kolejne dokładki, inny zderzak z tyłu. I tutaj też na klapie taka plastikowa dokładka. Wszystko oczywiście jest polakierowane w kolor nadwozia. Polift, no to już mamy tutaj nawet lusterka z kierunkowskazami i nawet chyba są to LEDy. W przedlifcie w ogóle tutaj kierunkowskazań nie było. Chyba tutaj jakoś był umieszczony. Polifcik zawsze troszeczkę świeższy. Generalnie ML55 AMG były już bazowo bardzo bogato wyposażone. Pamiętajmy też, że wychodziły ML, czekajcie, takie najsłabsze, no to ML230, no to była nawet, tam mogła być manualna skrzynia biegów z czterocylindrową benzyną pod maską. Tutaj w zasadzie nie wiem, to chyba jest już full. Uchylane są elektrycznie nawet tutaj te tylne szyby. W ogóle zawsze piszecie, że petrol, tu drugie, oto, moto. Czy ten samochód jest na sprzedaż? Kurczę, akurat jeszcze nie, ale myślę, że za jakiś czas pojawi się w ogłoszeniach, także możecie śledzić portale, bądź też po prostu, no nie wiem, jak się pojawi, to po prostu uzupełnię opis i dam ogłoszenie. Oczywiście właściciel będzie chciał sprzedać ten samochód, nie oddać i będzie on troszeczkę pewnie kosztował, bo skoro przebieg oryginalny wynosi tutaj 96 000 kilometrów. 96 000 kilometrów. Jeśli chodzi o design, no to widać tutaj ewidentnie lata 90. Takie obłe w zasadzie kształty. Jakby tak obok postawić G-klasę, Gelendę z tego samego rocznika 2002, no to zupełnie dwa inne designy. No gwiazda na masce będzie chyba podobna. Mamy tutaj trochę chromów, ale nie za wiele. Zwróćcie uwagę, że wokół okien nie ma tutaj chromów. Ich chyba nawet nie było. Klameczki są chromowane. Relingi dachowe czarne, matowe, szyberdach. Po takiej antenie widzimy, że samochód jest wyposażony w nawigację satelitarną. Proszę, emblemaciki. O, tutaj powinno lecieć jakieś Sherry Lady w zwolnionym tempie w tle. Wolno ssąca V8, prawie 5,5 litra i to solidna M113, ale o silniku troszeczkę później. Z pewnością mogą się tutaj pojawić komentarze dotyczące rdzy i problemów po prostu z rdzą. No jest to generacyjnie co? 210, 220 te lata, ale ten wóz jest tak wychuchany, jest po prostu wielki, czarny,
obślizgły, bo jest na nim pełno wosku i błyszczący. No niektórzy powiedzą, ciekawe co z podłogą. Wprawdzie, czy takiej pannie starczej będziemy zaglądać pod spódniczkę? No w sumie, czemu nie? Przecież jest to taki ostry milf. Tak jest, ML pierwszej generacji i tak wygląda on od spodu. Ten samochód jest ekstremalnie zdrowiutki. Wydaje mi się też, że tutaj lampy z tyłu są zmienione w polifcie. Proszę, emblemaciki, ale aż miło kurczę się patrzy na takiego odpicowanego, po prostu wylizanego starszego Mercedesa. Patrzcie, ML AMG, kawał samochodu, a 18-calowe koła, tak na daily myślę w sam raz. Jest to fajny allrounder, 285×50 rozmiar opon. Takie są z przodu i z tyłu. Ogólnie samochody rosną i na pewno najnowsze GL będzie większe. ML taki jest mniej więcej wielkości nowej Skody Kodiaq. Jest tutaj stały napęd na wszystkie koła, jest reduktor. Jeśli chodzi o masę własną, 2300 kg na pusto. Ale wiecie, za to mamy dużą masę na haku wpisaną. Ten samochód ma hak, tutaj właściciel sobie domontował, ale też to zrobił tak po bożemu. No tutaj właściciel w zasadzie bardzo dba o to, by ten samochód był jak najbardziej zgodny z winem. No kurczę, jakby nie patrzeć, tu już jest youngtimer taki wielki. Końcówki układu wydechowego, nie 4, a 2 jeszcze prawdziwe. Chociaż W210 z 2002 roku E55 AMG miała po jednej stronie 2 końcóweczki wydechów. No i dobra, aha, w ogóle tutaj zobaczcie, też jest takie nawiązanie do grilla z przodu. Otwieramy bagażnik. Bagażnik jest tu bardzo duży, 510 litrów. Może złożymy sobie roletkę. Tą roletkę możemy sobie oczywiście przestawić do przodu. Tutaj w podsufitce są też uchwyty. Pewnie tutaj mogliście zwrócić uwagę na te panele takie dwa. Wydawałoby się, jakby to był 7-miejscowy samochód. Nie, 5-osobowy, ale gdy po prostu położymy sobie kanapę, no to tutaj te panele nam uzupełniają przestrzeń, jakby się układają, by podłoga była tutaj w 100% płaska. Gdy sobie to ściągniemy, o, proszę bardzo, tutaj jest akurat kluczyk do haka. No tutaj kolejne mamy takie praktyczne uchwyty. Jak mam większy ładunek, no możemy sobie przymontować. Dywaniki, no to naprawdę rewelacja. Przyjemnie by się tutaj nawet jechało i spało. Możemy sobie tutaj otworzyć. Tutaj mamy zmieniarkę CD. Zobaczcie. Odkręcimy. Proszę bardzo. Tak wyjeżdża, ale old school. Tutaj mamy jakiś zestaw do opon. Cholera wie, żeby przykryć oponę czy coś takiego. To jest chyba etui po prostu na zniszczoną oponę, byśmy sobie tutaj nic w środku nie usyfili. A zobaczcie, to wszystko jest tutaj oryginalne. To jest mercedesowskie, ale to mówię wam jest klimacik. W ogóle audio tutaj gra też bardzo, bardzo dobrze. Jak na ponad 20-letni samochód jest rewelacja. Aha, tutaj jest oryginalny jeszcze zestaw do pompowania opon, jakby co. Tutaj proszę. I dobra, przejdziemy do kabiny. Ale tak jak mówiłem, obślizgło od wosku, wielki, czarny, duży i błyszczący. Tak jest właśnie ML55 AMG w dzisiejszym filmie. Dźwięk zamykania i otwierania drzwi. Tak mechanicznie trochę gelendowo. Gelendowe też w tym samochodzie jest to, że jest on oparty na ramie jeszcze, ale mimo to w tamtych czasach był to chyba jeden z najszybszych SUV-ów oferowanych na rynku. W 1999 roku chyba najszybszy, a w 2000 albo 2001 weszła na rynek BMW X5. Kurczę, jak ona się nazywała? E53 generacja, ale chyba 4.6 i S, coś takiego, to ona mogła być dosłownie delikatnie szybsza, ale taki ML wciąż naprawdę w tamtych czasach trzymał fason jak najbardziej. Boczek drzwiowy cały jest mięciutki. Tutaj skóra, tutaj we wnęce. Proszę Państwa, to jest skóra normalnie, to jest obicie skórzane, tutaj są szwy. Jakościowo materiały, no powiem Wam, naprawdę pierwsza liga. Oczywiście nic tutaj się nam nie odzywa, nie trzeszczy. Drewniane wstawki, oczywiście z prawdziwego forniru. Poduszki tutaj boczne z tyłu mamy w 2002 roku, kurtynki tutaj są. Kurtynki to chyba były nawet, chociaż te poduszki boczne chyba opcjonalne nawet w AMG. Tak mi się coś wydaje. Kanapa tutaj jest regulowana z tego co widzę. Tak jest, pociągnąłem za to i zobaczcie jak tutaj nam ona wyjechała do przodu. No ja mam 2 metry wzrostu, ten fotel jest wyregulowany pode mnie, także wszystko sobie tutaj cofniemy. Jedną ręką da radę. Nie, musiałem się wspomóc, trochę ta kanapa waży. No wejdziemy do środka. Sprawiedliwość. Jaka skóra. Bodajże z bawoła. AMG miały skóry najwyższej jakości zawsze tutaj. Inne w ogóle są tutaj fotele.
kanapa i tak dalej. Muszę przyznać, nawet się tutaj mieszczę. No wprawdzie tutaj może na kolana troszeczkę by miejsca mogło być więcej, ale mój wzrost też nie jest taki do końca normalny. Na głowę jest git. Panie drogi, z tego co widzę, mamy tutaj dwustrefową klimatyzację automatyczną, tylko że po prostu jedna strefa jest z przodu, a druga z tyłu. Co tutaj jest? Proszę. Uchwyty na kubeczki, kieptacka, ale to wszystko chodzi. Podłokietnik, o tutaj normalna taka półka, no i przestrzeń pasażerska z przodu. Klasycznie po mercedesowsku, chociaż tych wlotów tyle tutaj jakby troszeczkę tak. Niby Audi, okno dachowe, można sobie je otworzyć, uchylić. Sytuacja z boczkiem drzwiowym z przodu jest identyczna, tak jak z tyłu. Audio tutaj w ogóle mamy, proszę, Bose. Cały jest miękki, wiele tutaj elementów jest w skórze, no i wnęka tego schowka też jest skórzana. W środku, szczerze mówiąc, nawet jest tutaj gąbeczka normalnie. Elektryczne fotele z przodu, z pamięcią. No kurczę, sprawiedliwie odkryjemy. Prędko chyba nie spotkacie ML-a takiego w takim stanie. Znaczy nie zobaczycie, może w jakimś Meilenwerku w Berlinie będzie stał. Tam już takie auta też się pojawiają, jak najbardziej. Kabina pasażerska z przodu, miejsce kierownika tego pojazdu. Aluminiowa listwa, ten emblemat jest podświetlany. To też ML55 AMG. Jeśli chodzi o miejsce z przodu. Jest go tutaj całkiem sporo, ale trzeba przyznać, no siedzi się tutaj wysoko dosyć. No zobaczcie, jak ja tutaj wyglądam. Taki sobie petrolhead jedzie. Jeszcze sobie bica powinien spompować. Tak sobie taki pompownik jedzie. No póki co muszę uważać, bo chyba bardziej brzuch mi się zaczyna pompować. Nie bicek ani tricek. Perspektywa z oczu kierowcy. Proszę bardzo. Lusterka fotochromatyczne. Deska rozdzielcza. Jest cała miękka, bardzo miękka. To jest też miękkie. Tutaj calutka jest miękka. Właściwie nawet tunel środkowy. O, jak tutaj się przyjrzymy, wszystko to jest miękkie. To jeszcze to prawdziwe drewno. Ale to kiedyś było. Kiedyś było, teraz nie ma. Kiedyś to byli czasy, dzisiaj nie ma czasów. Zobaczcie, system multimedialny. Może odpalimy sobie maszynę. Nie jest ona zagazowana. Oj nie. A, niech sobie tutaj pochodzi. System multimedialny. Proszę bardzo. Ale to jest old school ostry. Mapka. Mamy tutaj jakieś mapki. Czekajcie, chyba tutaj nie. Nie ma po prostu płyty wsadzonej, ale CD, zmieniareczka działa. Telewizja, no to by trzeba było chyba tutaj jakiś dekoder włożyć, zamontować, jakiś customowy po prostu. Tutaj proszę, o, nawet bez wyświetlacza dotykowego, ale ma to swój urok. Proszę, napędzik. Low range. Jest tu stały napęd na wszystkie koła, tak jak mówiłem, z reduktorem i bardzo ciekawym systemem ETS, który zastępuje nam blokadę dyferencjałów. Taka alternatywa jakby. W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych SUV-ów, to taki ML55 wcale terenu się nie boi. Właściwie to myślę, że to jest chyba tylko kwestia opon, jak głęboko będziemy chcieli wjechać w teren, bo naprawdę jak założymy tutaj jakieś ateki, to dzik powinien być. Pokrętła klimatyzacji, tutaj do tych tylnych szyb, uchylanie, podgrzewane fotele, ESP, kieptacka. O, gałęcjuszek, oldschoolowy, analogowy. O, aż słychać, to wszystko jest takie, wiecie, ale to jest cały klimat tego samochodu, starszy typ motoryzacji. Niemiecki samochód to też po niemiecku można powiedzieć Das macht mir Spaß. Good. I tutaj pakiet przycisków. No to wszystko jest wiadomo od czego. Parktronik. Taka roletka, schoweczek. Tutaj mamy, proszę, tu schowek w podłokietniku. I tutaj większy, drugi. Tu też jest miękko obity schowek. Tutaj jest średniej wielkości. Uchwyty na kubeczki. Po obu stronach jeszcze, o tutaj są. I kierownica. Powiedzielibyście, że jest to kierownica od jakiegoś Mercedesa AMG. No w dzisiejszych czasach może nie, ale w tamtych właśnie tak to wyglądało. Nie jest ona nawet multifunkcyjna. Tutaj jest manetka od tempomatu. Proste liczniki. Wprawdzie tutaj na nich nie ma komputera pokładowego, ale to za momencik. No, przebieg, który bieg, godzinka, obrotomierz. Kierownica, skórka. Drewno. Jeśli mowa o komputerze pokładowym, o proszę, fotochrom, tutaj są światełka w lusterku, w 220 Mercedesie chyba tu miałem też. Przy berdach oczywiście, ale tutaj mamy komputer pokładowy. O, data, stoper nawet jest, średnie zużycie paliwa 17,3. A co wy myśleliście? Że będzie tutaj 8
I dwa, kurczę, nawet te osłony przeciwsłoneczne, jakie to jest miękkie i przyjemne w dotyku, czy podsufitka miękka. O, lusterko, też podświetlenie. Gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. No, to będzie coś pięknego. Jaki ten samochód jest spompowany, cały taki. Jak się jedzie, no to ta mordeczka naprawdę w lusterku wzbudza grozę. Jeśli chodzi o otwieranie, no tutaj żadne cięgno nam nie wyskakuje z boku, tylko po środku. Najlepiej sobie po prostu zrobić o tak i tak. No, das macht mir auch Spaß. Patrzcie, M113 w takim stanie. Proszę. To wszystko jest tutaj przecież oryginalne, nawet te plastiki. Przecież to nawet nie wypłowiałe jeszcze. Osobiście chyba pierwszy raz widzę tak wypicowaną M113. Proszę, tutaj zbiornik na płyn chłodniczy. Tutaj proszę, linka ML55 AMG. Także V8, 5,4 litra wolno ssąca. Chyba najlepsza V8, jaką stworzył Mercedes, najbardziej trwała. W zasadzie nie wiem, z takich wypasów i jakichś takich ciekawostek, no to mamy tutaj dwie świece na cylinder i chyba to na tyle. Ale ej, każdy Mercedes M113 pod maską, no nie ukrywajmy, radzi sobie na trasie nieźle i dobrze się odpycha. Czy to będzie 4,3 litra, czy 5-litrowa. Były też ML 430, był też ML500. Nie, ale tutaj mamy topowego. 347 koni mechanicznych, 510 Nm, także troszeczkę mniej niż E55 AMG W210, ale to wiecie, może kwestia jakiegoś napędu, jakiegoś wystrojenia właśnie pod ten napęd, ten samochód, może do lotu. Średnie zużycie paliwa wynosi tutaj według deklaracji producenta, według starszych norm 14,8 litra. Nie wiem, kto tu będzie patrzył na zużycie paliwa. No oczywiście, że Szkoda będzie gazować ten egzemplarz. Wiecie co, jakby miał 300 000 kilometrów, no to nawet można byłoby, no ale tutaj już mamy do czynienia z egzemplarzem praktycznie kolekcjonerskim. Już taki przebieg, taki stan. W mieście zużycie paliwa 26 wpisane, a na trasie 11,4. Bak ma tutaj 93 litry. Możemy sobie zamknąć. Czas na osiągi. Jeśli chodzi o przyspieszenie do pierwszej setki, dane mówią coś o 6,7 bądź też 6,8 sekundy do setki, w zależności w jakie wejdziemy, w zależności od źródła po prostu. No macie tutaj mój pomiar, Racebox. Tak jest, ten egzemplarz jest mega zdrowy. No jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no to wpisane 235 km na godzinę. Podejrzewam, że ze względu na bezpieczeństwo po prostu może być tutaj kagańczyk właśnie na 235 km na godzinę, no ale zobaczymy. Ja uważam, że bez kagańca ten samochód by bujnął się chyba trochę szybciej. Ej, no wielki SUV, oparty na ramie, stały napęd na 4 koła, o właśnie, 5-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, 722.6, bardzo solidna. W ogóle też to jest taka ciekawostka, że ona potrafi dostosować się pod jazdę kierowcy, ma swoją taką pamięć. 2,3 tony masy własnej, 235, spoko. I dobra, myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To co, jesteśmy na miejscu, palimy bestię i przy tym oczywiście soundcheck. I co? Maszyna furczy i burczy, ale też bez jakiegoś takiego przypału, z klasą. Ale tu mi się klimatyzacja odpaliła, ale dobrze, bo jest bardzo gorąco. Dzisiaj w aucie to jest naprawdę, nagrzało się. W ogóle, no to jest właśnie to. Teraz za takie coś byśmy zarobili punkty, ale w 2002 roku zarobilibyśmy za takie coś jedynie punkty respektu. Dobra, będziemy ruszać. No jest tutaj troszeczkę dzisiaj ruch, czekajcie, zmniejszę sobie trochę nawiew. Trochę słychać było. Zobaczcie. Normalnie cała buda się tutaj trzęsie. Wiadomo, że tutaj jest pod maską naprawdę spory silnik. Znaczy wiadomo, jak ktoś idzie i tak widzi coś takiego, no to już może się tego spodziewać. No. Na przejściu granicznym w Kołbaskowie dzisiaj naprawdę wiele się
dzieje. Wszystko jest ok. Szyberdaszek zamknięty, wszystko pozamykane. Puścimy tutaj pana. Patrzę jeszcze, czy te okna soundcheckowe z tyłu są zamknięte, ale zamknięte. No i dobra, na razie będziemy jechać sobie z włączoną klimatyzacją. Później sobie wyłączymy. I co? Dzida. No. Ale to jest dzik. Taki dzik. Jak mówiłem, taki ostry milfiarz świata motoryzacji, taka kategoria, można powiedzieć, samochodu. Jest wulgarność, ale też jest klasa. Jest to ciekawe, bo na przykład w większości nowe AMG to aż za bardzo czasami kuszą do szybkiej jazdy. Tak jak moja A-klasa, no to aż by mi miała powiedzieć: dawaj Maras, straćmy prawko. A tutaj właśnie jest odwrotnie. Tutaj nawet fajnie tak sobie po prostu pojeździć spokojnie, poprzemieszczać się. Tak nawet nie wkręcać wysoko tej V8, chociaż lubi wyższe obroty, no. Dobra, ściągam kamerę. Wiatr dzisiaj boczny, ale raczej lekki. No i dobra. 100-200, no to zaraz sobie będziemy mierzyć. Klimatyzację wyłączamy. Zamiast AC włączony, to jest AC off przycisk. I co, do drugiego mostu, tak z szacuneczkiem dzisiaj musimy pojechać. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości, ale to jest dziczyzna. No czuć, że auto jest oparte na ramie. Dobra, i odpuszczam wcześniej, bo niestety, ale tutaj jest wyprzedzanko, ale koło 200 km na godzinę by tutaj było, myślę. A no właśnie, nie zresetowałem jeszcze sobie zużycia paliwa, zaraz to zrobimy, ale najpierw sprawdzimy prędkości obrotowe. Tak, przy 120, wiecie, rekreacyjna polatanka takim samochodem to 120 km na godzinę, 3502 obroty i stówka. Ten samochód nic nie musi nam udowadniać, to jest już young timer, ale wciąż dynamiczny. Stówka, no to będzie 2038 obrotów. Czy tutaj zbadamy sobie 100-200? Nie, chyba nie. Ale zresetujemy zużycie paliwa średnie. A dobra. Tu tak się bujniemy spokojnie. Muszę przyznać, iż od razu czuć, że ten samochód jest na ramię, bo jest tak jak w G-klasie. Każde takie niedoskonałości drogi, jedzie się tu ogólnie komfortowo, ale niedoskonałości drogi jakby wzmacniany jest ich troszeczkę efekt. No i tak potrafią się nieść. Ale to po prostu tak jest w autach opartych na ramię. No tutaj tym bardziej, że jak mamy usztywnione zawieszenie, szerszy rozstaw kół, no wszystko po prostu tak czuć. Tutaj widzę możliwość sprawdzenia chyba nawet 100-200. No to się bujniemy, tylko niech nas tutaj Renault Captur dziabnie. Ole, no ten silnik reaguje bezpośrednio. Kickdown też wcale nie jest jakiś długi. Śmiesznie jak się tutaj zmieniają biegi, bo niby chwilę to trwa, ale auto ciągle ma zachowany pęd. To z 20 sekund będzie miał, nie? 100-200. Dobra, i odpuszczamy. 21, 24, minus 1,3% z górki. Szacunek dla starszy? Szacunek. Już nie musimy tutaj się spinać. Może z 23 sekundy by były, 24 na równym. No i na odcinku specjalnym Audi A4 B7 wyprzedza MG HS. No i ciężko, i tutaj chyba nie depniemy już. No wiecie, no jest majóweczka za chwilkę, piękna pogoda, no ludzie podróżują. 19-20 litrów średnie zużycie paliwa. No i jest cholerny ruch. Zobaczymy jak będzie w drugą stronę, ale niedobrze to wygląda. Jak na razie 202 był. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Oczywiście na Ausfahrt. Żartuję, na szmyl. W ogóle tam dwie sarny się ganiają. Chcą koniecznie wyjść na autostradę. O, proszę bardzo, widzicie? Patrzcie, jakie zwierzątko fajne.
O kurcze. Nie, chciało wyjść, ale zawróciło na szczęście. Yeah! Może chciały zobaczyć po prostu ML-a. Bardzo rzadki samochód to jest. Moi mili, nawet sarenki i dziczki tutaj wychodzą. Jak zawsze mówię, widzicie, to nie jest pic na wodę. Wszystko jest absolutnie tak prawdziwe, co ja mówię. No i dobra, co? Teraz soundcheck. Co, kickdownik już? Już. O, jakbyśmy kurczę taką kawę bardzo mocną wypili na raz. I w tej kawie byłyby gwoździe i tak... O, właśnie tak tutaj ma być. Gardłowo. Dobra, i tutaj ja nie będę już się tak skupiał na pomiarach 100-200 i tak dalej, tylko raczej napędzę się tak w miarę spokojnie i gdy będzie okazja, pocisnę jak najszybciej się tylko da. No szczerze, to tak spodziewałem się, że więcej będzie palił ten samochód. Na razie jadę sobie bez kickdowna. Luźny Ryszard, ale za chwilę może być wyprzedzanie. No 205 według GPS-u. A, wcześniej odpuszczam, jest wyprzedzanie. Kurcze pieczone. No i dobra, tutaj może być nasza chwila prawdy. Jeszcze bez ciśnięcia wdechę, dobra. Tutaj można. I kickdown. Pamiętam, w E55 AMG dopiero przy 240 ostatni bieg skrzynia wrzucała. Ole, tutaj czuć tą walkę z prawami fizyki. No proszę Państwa, i dobra, hamuję, bo ktoś ma, no, wyprzedzać zaczyna się, ale wcześniej odpuszczam. Nawet w sumie hamulca nie wciskam. Jeszcze by może troszeczkę poszedł, jakby tak się nabujać, ale było 238 km na godzinę według GPS-u. No i dobra, moi mili, ale patrzcie, tak ładnie był umyty samochód. Czyściliśmy tutaj z właścicielem przed prezentacją, a tak się to wszystko już uwaliło. No ale hashtag wiosna, a zaraz hashtag lato. Średnie zużycie paliwa wyszło nam tutaj 21,5 litra. Aż jestem zaskoczony, że takie małe. Naprawdę jestem zaskoczony. I okej, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. AMG to AMG. Kurczę, jeszcze technologicznie lata 90. taka maszyna. No ja pierniczę. Jest klimacik, jest. A tymczasem do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.